Powiem Wam, że naprawdę zaciekawiła mnie ta strona. Bardzo ciekawe. Łukasz to specjalista od chemii wody, którego możecie dobrze znać z naszych Aqualive'ów. Tam odpowiada na Wasze pytania. Tym razem opowie o projekcie, nad którym ostatnio pracował. Połączył swoją wiedzę z możliwością AI, tworząc Aqualog. Narzędzie do analizy parametrów wody w Twoim akwarium. Bardzo cenię Łukasza za jego wiedzę i według mnie to, co stworzył, jest naprawdę warte polecenia. I możecie sami o tym się przekonać, słuchając i oglądając Łukasza, jak o tej stronie swojej najnowszej opowiada. Zapraszam na film. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Dzisiaj słuchajcie, taki nietypowy trochę odcinek. Już łokieć zmoczyłem. No tak między 5 a 10. Dobra, idę zapisać. A wy gdzie zapisujecie? Po jakichś karteczkach, czy jakieś bardziej zaawansowane narzędzia? Dzisiaj słuchajcie, taki nietypowy odcinek z kilku powodów. No, po pierwsze, gościnie dzisiaj na kanale u Sławka. Pewnie nie jesteście przyzwyczajeni do oglądania mnie na kanale Aquascaping TV. No to dzisiaj niespodzianka. Po drugie, no, chcę poruszyć trochę nietypowy temat, a mianowicie, czy nowy temat, no, jaki po prostu dotyka również powoli i nas akwarystów, a mianowicie możliwości, jakie stwarzają nowe narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja i jej możliwości wykorzystania w akwarystyce. Chciałem Wam w tym celu pokazać jedno narzędzie, stronę Aqualog Site, bo coraz więcej osób zaczyna z niej korzystać. Zadajecie też pytania, jak to robić prawidłowo. No więc chciałem Wam pokazać, co jest możliwe. Zresztą zobaczcie sami. Zaczynamy od po prostu wejścia na stronę. Używam najzwyklejszej przeglądarki. Aqualog Site to jest adres strony. Pierwsze, co trzeba zrobić, no to zalogować się. Po poprawnym zalogowaniu widzimy ekran, który umożliwia wybór akwarium, do którego chcemy wprowadzić dane. Ja mam ich tutaj wiele. Będę dzisiaj dodawał wyniki z testów dla akwarium z filtrem podżwirowym, więc wybieram ten tutaj zbiornik. No i co? Mam tutaj testy z poprzednich dni. Można sobie tutaj ustawić też zakres daty, których chcemy widzieć ten test. To pokażemy troszeczkę wcześniej. O, teraz jest ich tutaj już więcej, tych wyników. No i co? Będę dodawał dzisiejsze wyniki testów, czyli klikam przycisk dodaj pomiar. No i zaczynamy z dzisiejszą datą. Zmierzyłem dzisiaj sobie azotany. Wynik był 10. Zmierzyłem fosforany. Wynik był 3, wysoki. No zaraz zobaczymy, co sztuczna inteligencja nam na ten temat powie. Zmierzyłem KH i GH. GH było też wysokie, 18. KH wynosiło 9. Temperatura w tej chwili 23,5 stopnia. Wprowadzimy sobie też temperaturę. 23,5 stopnia. No i pH jeszcze zmierzyłem. 7,38, też bardzo wysokie. Dobra. Możemy sobie tutaj teraz podejrzeć pewne wyniki, na przykład zobaczmy, jak zmieniały się azotany u mnie w akwarium i fosforany. Narysujemy sobie wykres. Ok, no widać tutaj już po samym wykresie bez sztucznej inteligencji widzę, że mam problem z rosnącymi fosforanami i coś trzeba będzie z tym pewnie zrobić. Dzisiejszy wynik 3, zobaczymy, co nam tutaj podpowie sztuczna inteligencja. No właśnie, te wyniki, które są poza zakresem, który jest przewidziany dla danego akwarium, można to sobie sprawdzić klikając na przykład tutaj na komórki, na nazwę kolumny z danymi pomiarowymi. No, dla fosforanów ustawiłem tutaj sobie, że chciałbym mieć wynik między 0,2 a 2. No mam 3, więc jest to już oznaczone kolorem czerwonym i strzałeczka w górę, co oznacza, że wynik jest przekroczony. Możemy jeszcze podejrzeć szczegóły, taki bardziej szczegółowy komentarz dla tego wyniku.
Ale mamy informację, że może to sprzyjać glonom, obserwujemy też pewien trend wzrostowy, zresztą można popatrzeć na historię, jak to się tutaj zmieniało, no i możemy przeczytać, jakie są zalecenia. No, przede wszystkim ograniczenie nawożenia fosforem, no i sugerowane są też podmiany wody tutaj do wykonania. To prawda, ten zbiornik nie miał chyba przez ponad 2 tygodnie podmienianej wody, pewnie czeka mnie to dzisiaj, no ale zobaczmy w takim razie, co możemy z tych danych wyciągnąć. Na ten moment to jest prosty logger do danych pomiarowych, taki jak pewnie wiele aplikacji, ale włączmy troszeczkę funkcji bardziej zaawansowanych. Po pierwsze to, co włączymy, to pokazanie panel kluczowych wskaźników. Dobrze, zobaczmy, co teraz się zmieniło na ekranie. No, pojawiły się tutaj takie wykresy kołowe. Pierwszy to jest wykres, który pokazuje nam obliczone stężenie dwutlenku węgla na podstawie pomiaru pH i KH, które wprowadziłem. 11 mg, no jest to informacja, że to trochę nisko jak na akwarium typu high-tech, jest to wystarczające dla low-tech i medium-tech, jeśli jest coś takiego, dla akwariów powiedzmy low-tech. Być może dlatego, że jest rano, w tej chwili dwutlenek węgla tutaj dopiero ruszył, więc to się pewnie będzie jeszcze stopniowo podwyższało, za parę godzin sobie podwyższę. Powtórzę ten pomiar jeszcze, natomiast druga informacja, którą tutaj widzę, no to jest informacja o stosunku Redfielda, czyli proporcji między azotanami a fosforanami. No widzimy, że jest dosyć niska ta proporcja, to znaczy jest sporo fosforanów, no bo wynik azotanów, który zmierzyłem, mieści się tu w granicach, których sobie życzyłem, jest 10, całkiem prawidłowy, natomiast no, fosforany są zdecydowanie za duże, więc no, aplikacja informuje nas tutaj o tym, że no, mamy ryzyko wystąpienia SINC. I to jeszcze nie jest żadna sztuczna inteligencja, w tym momencie to są dosyć proste obliczenia, ale zobaczmy, co aplikacja potrafi więcej. Włączmy tutaj na razie analizę reguł. OK, pojawił się tutaj taki panel, kliknę odśwież najnowszy, OK. To też jeszcze nie jest sztuczna inteligencja, to jest pewna analiza wykonana tutaj na danych pomiarowych, które wprowadziłem, takich bardzo klasycznych, czyli to jest sprawdzenie, czy na przykład wartości wprowadzone mieszczą się w widełkach, które zaprogramowane są, czy obserwowane są na przykład jakieś trendy, że coś rośnie lub spada, albo że któryś parametr jest niestabilny i waha się, albo że pewne proporcje między wskaźnikami są niepoprawne. To są algorytmy zaprojektowane i zapisane tutaj przeze mnie, bardzo klasyczne, żadna sztuczna inteligencja jeszcze. No więc co my tu mamy? No zwrócono mamy uwagę, że pH jest powyżej zakresu, PO4 jest powyżej zakresu, KH jest powyżej zakresu, GH jest powyżej zakresu. No i mamy teraz informację, że przy podwyższonym PO4 rozważ zwiększenie objętości podmiot lub częstotliwości podmiot wody, jeśli to możliwe. Proporcja NO3 do PO4 wynosi 3,3 i jest niska. Priorytetem jest obniżenie PO4, bo ten parametr jest ponad zakresem docelowym. pH jest wysokie lub rośnie do przekroczenia zakresu. Możliwą przyczyną jest zbyt wysokie KH, to jest prawda. Historia pH pokazuje wahania rzędu 0,54. Warto monitorować stabilność CO2 i KH. Całkiem sensowne uwagi. Aplikacja tutaj też sugeruje, aby dokonać ponownego pomiaru tych parametrów, które są problematyczne, czyli pH, KH, PO4 i GH. Ponownie można sobie od razu dodać tutaj przypomnienie do kalendarza. Aplikacja przypomina nam o ewentualnych zadaniach. Można sobie wykonać takie przypomnienie. Dobra, no ale spróbujmy teraz włączyć jeszcze, że rzeczywiście już sztuczną inteligencję, czyli włączam tutaj tym przyciskiem, możemy sobie to aktywować. No i klikam przycisk, żeby odświeżyć komentarz. No w tym momencie tutaj już pracuje model sztucznej inteligencji, to potrwa chwilę dłużej, no bo tutaj już jest komunikacja z serwerem, chwilę to dłużej potrwało. Dobra, mamy komentarz. Wysokie PO4. Najbardziej widoczny problem to wysoki fosforan PO4. Wzrósł z 0,5 do 3 mg na litr od marca i dalej rośnie mimo korekty nawożenia. Jednocześnie NO3 jest stabilne na 10 mg na litr, więc problem wygląda bardziej na nadmiar akumulacji fosforu niż na ogólny brak równowagi makro. Warto szybko potwierdzić, że źródłem jest dawkowanie, podłoże lub zalegające resztki, zanim poziom utrzyma się dłużej. No i to jest całkiem sensowna uwaga. Tutaj aplikacja mówi nam, czy sztuczna inteligencja już nam powiedziała o tym, że była zmiana nawożenia. Skąd ona o tym wie? Ona wie stąd, że mamy tutaj też drugą sekcję aplikacji, to jest kalendarz i w takim kalendarzu możemy sobie prowadzić różne zapiski. No i zobaczmy teraz, ja tutaj wpisywałem na przykład o tym, że kiedy ja to... 12 kwietnia przeszedłem na własne nawozy i wpisałem, że to jest dawkowanie.
było to jeszcze 25 kwietnia, wykonałem korektę nawożenia i to są również informacje, które sztuczna inteligencja bierze tutaj pod uwagę i w związku z tym w tym komentarzu wygenerowanym pojawiła się ta informacja, że była zmiana nawożenia i stąd sugestia, że być może ten wzrost fosforanów wynika stąd, że tutaj coś jest nie tak i być może należy się temu przyjrzeć. No, mamy sugerowane działania, aby na 1-2 tygodnie ograniczyć podawanie fosforu i sprawdzić, czy zacznie spadać po kolejnych pomiarach. No i aby wykonać częściową podmianę wody. No i generalnie muszę powiedzieć, że bardzo mocno się z tym zgadzam. Prawdopodobnie problem z fosforanami wynika z tego, że w makro mam trochę nieodpowiednią proporcję między azotanami a fosforanami. Ja tutaj używam właśnie własnego nawozu, zresztą obliczonego również przy pomocy tejże aplikacji. Ona ma moduł taki z kalkulatorami, jest tu między innymi moduł do obliczania nawozów. Ja tutaj mam zapisane różne przepisy, które stosowałem. To jest akurat mieszanka makro. No, wynika z tego, że mam za dużo fosforu. Spróbuję sobie zmniejszyć o połowę dawkę fosforu i przygotuję jeszcze jedną butelkę zgodnie z tą recepturą. Wprowadzę w takim razie od dzisiaj korektę nawożenia po prostu. No i rzeczywiście wykonam tą podmianę, bo już dosyć dawno jej nie wykonywałem. Widać też, że mocno urosła mi twardość. Jeżeli popatrzymy jeszcze raz tutaj na wykresy, wróćmy do Aqualog i narysujmy sobie wykres na przykład twardości, jak się nam tutaj zmienia, GH i KH, pokaż wykres, no widać, że ona nam tutaj rośnie w tej chwili, no to jest efekt tego, że akurat nie wykonałem poprzedniej podmiany, mam tutaj dużo kamieni Siriu, które się rozpuszczają i to rośnie mi niemiłosiernie w górę i to jest problem w tym akwarium, ale w którym zresztą się mocno naboksowałem i dlatego między innymi przeszedłem na własne nawozy, ale o tym to już zupełnie inny film oddzielny mam nagrany. Mam nadzieję, że będziecie mogli go obejrzeć już na moim kanale po wakacjach. Dobra, słuchajcie, no w tym momencie głównym problemem są te fosforany i tutaj na to sztuczna inteligencja zwraca uwagę. Zasymulujmy tu może jeszcze jakiś przypadek trochę sztuczny, którego nie ma tak naprawdę, ale wyobraźmy sobie, że powiedzmy kilka dni temu wprowadziłem dodatkowe ryby do tego zbiornika i wykonałem czyszczenie filtra duże, no i załóżmy, że na przykład pojawił się jakiś amoniak w zbiorniku, spróbujmy dodać taki wpis, zobaczymy jak skomentuje to sztuczna inteligencja, a może na razie wyłączę tylko na szybko, żeby nam się nie regenerowały po każdym wpisie te komentarze, bo to będzie za długo trwało, na końcu wygenerujemy jeszcze jeden, czyli załóżmy, że dzisiaj jeszcze oznaczyłem sobie amoniak, no i że tutaj zmierzyłem 0,3 ppm powiedzmy. Dobra, a w kalendarzu dodajmy jeszcze jakieś wpiski związane z dodaniem ryb. Przechodzimy na panel z kalendarzem. 22, no powiedzmy, że wpiszemy, że 16 maja, dodajmy wydarzenie, no dodano 10 ryb, będzie dobrze, dodano 10 ryb, to jest typ obsada, zmiana obsady, można sobie tutaj wpisać gatunki, ale to nie jest może istotne w tym momencie, a załóżmy, że 17 dodajmy wydarzenie, płukanie wkładu biologicznego w filtrze, tu jeszcze poprawimy literówkę, to jest typ serwis, zapisujemy wydarzenie. No dobra, wróćmy teraz na nasz panel pomiarów i spróbujmy wygenerować nowy komentarz z tą informacją, zobaczymy, czy on się będzie w jakiś sposób różnił. Klikam odśwież najnowszy, zobaczymy, co się tu podzieje. Tutaj już myśli trochę dłużej, bo pojawiła się problematyczna sytuacja z tym amoniakiem, to jest traktowane jako alert, sytuacja trochę bardziej niebezpieczna, w związku z czym użyty jest bardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji z większym budżetem tokenów, czyli ma za zadanie trochę głębiej przemyśleć tą sytuację, po to, aby komentarz był bardziej sensowny i bardziej trafny. No i teraz to się zmieniło. NH4 po zmianie obsady filtra. Najważniejszy problem to wykrywalny amoniak 0,3 mg w niedojrzałym zbiorniku, pojawiający się 5-6 dni po podaniu 10 ryb i płukaniu wkładu biologicznego. To ostrożnie sugeruje chwilowe przeciążenie lub osłabienie biofiltracji. Najszybciej warto zweryfikować azotyny i przez kilka dni śledzić amoniak dzień po dniu. Dodatkową niepewnością jest brak danych o NO2, więc realne ryzyko dla obsady może być wyższe niż wynika z samych dzisiejszych pomiarów.
No i mamy zalecenia. Zmierz NO2 jak najszybciej i monitoruj amoniak i azotynę codziennie przez najbliższe 3 do 7 dni, zwłaszcza po karmieniu. Do czasu potwierdzenia stabilności biofiltracji ogranicz karmienie i rozważ małą podmianę wody, jeśli NH4 wzrośnie lub pojawi się NO2. Słuchajcie, bardzo sensowna uwaga. Tu jak widzicie, sztuczna inteligencja połączyła kropeczki, wpisy w kalendarzu związane ze zwiększeniem obsady i płukaniem filtra. No w tym momencie zostało to uznane za problem ważniejszy niż proporcja między azotanami a fosforanami, więc na tym skupił się komentarz jako najbardziej priorytetowe działanie. To nie chodzi o to, żeby lać wodę i napisać wielki, ogromny komentarz, który będzie strasznym zamieszaniem. Chodzi o to, żeby skupić się na jak najważniejszym problemie w tym momencie. No i tak on rzeczywiście by wyglądał, gdyby to była rzeczywista sytuacja. No, jest to w ten sposób skonstruowane, że sztuczna inteligencja na wejściu dostaje wstępną jakby syntezę czy podsumowanie sytuacji w zbiorniku wynikającą z tych klasycznych reguł, tej analizy reguł, którą przed chwilą widzieliście. No po to, aby ograniczyć tutaj troszeczkę radosną twórczość tej sztucznej inteligencji i ukierunkować ją na rzeczywiście ważne problemy i aby ograniczyć tak zwane halucynacje, czyli jakieś takie komentarze trochę być może mniej trafione. Więc muszę powiedzieć, że działa to całkiem sensownie. Ja testuję tę aplikację już od kilku miesięcy. Prowadzę zapiski, jak widzicie tutaj, do swoich akwariów, wszystkich. Jest ich tutaj całkiem już sporo w tej chwili. No i te komentarze są naprawdę sensowne. To, co jeszcze chciałem Wam zwrócić uwagę, to też tutaj na tych kartach pojawiają się takie słupki. To są takie wskaźniki kondycji zbiornika, tak bym to określił. Pierwszy wskaźnik dotyczy stabilności. On po prostu sprawdza podstawowe parametry akwarium, w tym wypadku GH, KH, azotyny, pH i fosforany. No i sprawdza stabilność tego parametru, czyli jak duże są wahania i za to przyznaje pewne punkty albo procenty od 0 do 100. No w tym wypadku widzimy, że fosforany mi się świecą na czerwono, pozostałe są całkiem ok, KH i GH trochę mi tu urosło, ale fosforany są ważne. Te parametry nie są traktowane porówno, one mają swoje wagi, bo są ważniejsze lub mniej ważne parametry, stąd wyliczenia nie są tu prostymi średnimi, to nie tak łatwo, jeżeli byście to sumowali i podzielili przez ilość, to co tu widzicie, ocena końcowa 74% nie jest taką prostą średnią arytmetyczną, jest to właśnie, mówię, uwzględnia pewne wagi. No i tu mamy jeszcze drugi wskaźnik kondycji zbiornika, on jest obliczany jeszcze z innych wskaźników, czyli na przykład sprawdza, na ile parametry, które wprowadzacie z testów, mieszczą się w zakresach, które powinny być dla tego typu zbiornika, na ile one są stabilne właśnie, czyli czy są tu jakieś wahania parametrów, czy mamy jakieś trendy niepokojące, czyli czy na przykład coś nam się zmienia, wzrasta lub spada. No i też jest kwestia pokrycia danych. To chodzi o to, że na przykład w tym wypadku mamy problem z GH i KH, no i tutaj aplikacja życzyłaby sobie nieco większej ilości testów tego parametru, bo one od dłuższego czasu już utrzymują się na poziomie podwyższonym. Fosforany to był dopiero pierwszy pomiar powyżej zakresu ustawionego, więc jeszcze tutaj apka nam się tego nie czepia, ale GH i KH mają przywiązane do pewne wagi, które zwiększają jakby ważność tego pomiaru, więc aplikacja tu się nam trochę domaga, żebyśmy częściej mierzyli to KH i GH, ale ogólna kondycja zbiornika jest oceniona na 82%, więc nie ma problemu. To, czym ja muszę się dzisiaj zająć, to podmiana wody, za którą zaraz się biorę, no i przygotowanie nowej mieszanki nawozu. To była tak naprawdę dosyć krótka prezentacja możliwości aplikacji. Sama aplikacja jest sporo bardziej rozbudowana i ma jeszcze sporo różnych możliwości. Nie chodziło tu o pełną instrukcję, a jedynie o zainteresowanie Was i pokazanie, jakie możliwości stwarzają nowoczesne narzędzia również dla akwarystów. Myślę, że całkiem przydatne, zwłaszcza dla osób jeszcze nie aż tak bardzo doświadczonych, bo pewnie ci z Was, którzy od wielu lat prowadzą swoje zbiorniki, sami wiedzą, co trzeba robić. Natomiast zwłaszcza dla osób zaczynających przygodę z akwarystyką, wydaje mi się, że to może być całkiem sensowna pomoc. Zachęcam Was do po prostu spróbowania i sprawdzenia, czy jest to coś, co wygląda dla Was interesująco, a ci z Was, którzy nie czują potrzeby korzystania z tego typu pomocy, jak widzieliście, można po prostu wyłączyć te komentarze sztucznej inteligencji i korzystać z aplikacji jako całkiem wygodnego i rozbudowanego narzędzia do zapisywania wyników testów i prowadzenia dzienników swoich zbiorników, zwłaszcza jeśli macie ich kilka. Na razie, cześć.